Witamy serdecznie na finalach europejskich WESG i porucz ze mną jest Filip Kubski, także znany jak Neo z drużyny Virtus Pro. Witam serdecznie. Witam. No jak się poczuwacie od tego zwycięstwa brązowego? No jest to nagroda pocieszenia, można by tak powiedzieć. Przegraliśmy w półfinale z teoretycznie składanym zespołem, Mixem. Nie spodziewaliśmy się, że przebiegnie to w ten sposób spotkanie. Raczej liczyliśmy na zwycięstwo. Rosjanie postawili opór solidny, zagrali bardzo dobre spotkanie, wygrali z nami. Co tu dużo mówić, najważniejsze było zakwalifikowanie się do finałów w Chinach. Cel został osiągnięty i to wszystko. No a co możesz powiedzieć o młodszych chłopakach z drużyny Kinguin? Oni tak zawsze są w waszym cieniu. Tak. Chłopaki ostatnio zrobili zmiany w składzie, wzięli 2 nowych zawodników. Widać, że jakoś tam im powoli ta gra się zaczyna układać. Może tak samo jak my celowali w awans do finałów w Chinach, ich coach Lord wrócił do domu przedwczoraj lub wczoraj i nie było go na tych meczach, także pewnie też ze względu na to mogli zagrać trochę gorzej to spotkanie, ale też mecz o 3. miejsce nigdy nie jest aż takim super wyznacznikiem tego, jak wygląda sytuacja. Ciężko jest grać po przegraniu meczu kolejne spotkanie, dawać z siebie 100%. Można powiedzieć, że był to praktycznie mecz towarzyski. Zagraliśmy solidne spotkanie, druga mapa była wyrównana. Było zabawne. No i zawsze to jest takie ciśnienie nacjonalne, a na przykład wasze własne gracze jak Biały, kiedy dołączył do waszego zespołu, on także odczuł ciśnienie z boku fanatów i jak wy pomagaliście? Ja myślę, że jak Biały i Snacks do nas doszli te 3 lata temu, przede wszystkim skupili się na rozwoju indywidualnym. Staraliśmy się po prostu skupić na grze drużyny. Na początku tam niekoniecznie nam szło najlepiej, pierwsze wyniki były nie najlepsze, ale w miarę szybko wygraliśmy Katowice, Majora. Także ja myślę, że szybko zaadoptowali się na scenie, ludzie ich pokochali. Są niesamowitymi zawodnikami, także myślę, że tu nie było ciężkiej drogi tak naprawdę do jakiejś adaptacji ze strony fanów. No i właśnie o rozwoju. Jesteś weteranem, takim starym wilkiem i znany Torin nazywać się najlepszym graczem w CS 1.6. Ale CSGO to troszeczkę inna dyscyplina i czy było Ci ciężko, czy łatwo przejść na nową dyspozycję, na nową iterację? Oj, zdecydowanie ciężko. Jest to zupełnie inna gra. Dynamika, fizyka, inaczej wygląda poruszanie się chociażby. Jednak wychowałem się na 1.6 starej wersji. Znałem tam wszystkie kroki, szczegóły. Trzeba było zupełnie od nowa zaczynać się uczyć. Myślę, że cały czas się uczę. Jakoś tam dążę do tego rozwoju, do poziomu własnego, ale też jednak z biegiem czasu zmieniły się priorytety. Teraz przede wszystkim patrzę na wyniki zespołu. Jestem prowadzącym, zarządzam całą grą, całą akcją i nie mam aż tak czasu na skupianie się na sobie. Także póki zespół działa dobrze, dla mnie jest ok. Wiadomo, że też staram się swoją grę podnieść w jakiś tam sposób, ale to jest priorytet i inne czasy. No i wasz zespół jest unikalny, bo większa jego część to są dorosli taki mężczyzny i to jest, tak bym mówić, nietypowe dla sceny sportowej, ponieważ większość, i to jest tak stereotypnie, że ma 20 lat i to jest jego peak formy, a dla was to coś inne. I jak zmieniła się gra starej drużyny, nie tylko Virtus Pro i... Nie można powiedzieć, tak mi się wydaje przynajmniej, że peak formy jest tam około 20 mamy. Są drużyny typu to są stereotypy, bo mamy piłkę tak. nożną, mamy koszykówkę i tam 30 to jest tylko tak środek kariery. We sporcie tak naprawdę nie wiadomo, gdzie jest ta bariera. Można powiedzieć, że my przecieramy szlaki i może wyznaczymy tą granicę.
Staramy się ciągnąć dinozaurów jeszcze. No ale są drużyny niewiele od nas młodsze. NIP przecież też ma zawodników 26-27 lat. Ja myślę, że nasza drużyna jest dobrze zbalansowana. Ma właśnie starszych i młodszych zawodników. Każdy ma jakieś tam określone role i dlatego dobrze działamy. Ale chyba wszystko jest kwestią tego, jak się tak naprawdę człowiek czuje, a my nie czujemy się starzy. Cały czas wojujemy, walczymy i dajemy z siebie wszystko no i oby udawało nam się jak najdłużej No ciągnąć. i WESG to nie jest typowy turniej, bo tu w centrum jego znachodzi się nie prestiż drużyny, a taka dumność nacjonalna. I tak wychodzi, że w CSGO, a nie jak w DOSie, mamy większość drużyn same właśnie jednonacjonalnych. W czemu polega taka typowość dla tej dyscypliny? Mi się wydaje, że to jest kwestia, no jest to inna gra. W CS-ie, CS to FPS, shooter. Dużo zależy od, znaczy w docie pewnie też zależy dużo od dynamiki akcji w trakcie gry, ale przynajmniej mi się wydaje, bardzo dużo zależy od komunikacji i od stylu gry. Jednak idzie zauważyć różnicę pomiędzy stylem gry Polaków a Niemców chociażby, Rosjan czy Szwedów. I jednak mieszane zespoły niekoniecznie zawsze muszą działać ze względu na inne style gry. No, pomijam komunikację, to można się nauczyć dograć ten element, ale z samego stylu się nie zmieni. Kto się nauczył grać w jakiś tam sposób, myśli w taki, a nie inny sposób, wpływa to na jego styl gry i w CS-ie ma to duże znaczenie. Jedni grają defensywnie, inni ofensywnie. Wiadomo, że są zawodnicy i tacy w danych krajach, ale jednak ma to jakiś tam wpływ na sam styl gry i niekoniecznie właśnie idzie to zgrać w pewnym stopniu. No, mamy zespoły dobre, typu Mousesports z zawodnikami międzynarodowymi, Face, ale oni nie są w stanie osiągnąć aż takiego poziomu jak inne. No, Przez tą komunikację, tak? wydaje mi się, że tak. No jednak może bardziej styl gry, jednak Navi ma międzynarodowy zespół, ale potrafią tam to mają zrobić. tą samą mowę, tak. Właśnie, z tym, że mają Rosjan i zawodników z Ukrainy i jakoś im idzie to zgranie w miarę dobrze. No i czy myślicie o tym turnieju jak o taką sobie rozgrywką przed Epicentrum, który będzie za tydzień? Ja myślę, że tak. Epicenter jest to najbliższy gol, numer 1. Później oczywiście finały WESG w Chinach. Ale ja bardzo mi się podoba ten system, ta zasada zawodników z jednego kraju. Przypomina mi to stare WCG i to jest bardzo fajne, jednak dodaje tego elementu właśnie nacjonalnego. No niestety przegraliśmy tutaj z zespołem z Rosji, ale w Chinach są finały Tak. i wtedy damy z siebie Chiny to jest główne. 100% i to jest najważniejszy priorytet w tym roku, a Epicenter jest drugi. Tak mi No się i tak, wydaje. jeżeli odejść od strony grawczej, jakby mówić, jest taka informacja, że jedna agencja reklamowa już podpisuje różne kontrakty z graczami dla stworzenia różnych brandów. No, na przykład Taz ma tą czapkę firmową, Taz. Tak, No, tak. myślisz o swojej własnej takiej linii różnego ubrania, czy czegoś takiego? Znaczy pomysłów... No masz tą linię myszek, FK. Tak, ale tutaj pojawiły się kolejne problemy, jednak organizacja ma sponsorów, którzy niekoniecznie idą w parze z firmą, z którą ja stworzyłem myszkę, ale opcji, propozycji jest bardzo dużo. Tak naprawdę trzeba tylko zdecydować się na którąś. Ja myślę, że kwestia czasu i to zacznie się pojawiać. Pomysłów wiadomo też jest sporo, ale tak jak mówię, trzeba się zdecydować na coś konkretnego, coś co przypadnie do gustu. Ja myślę, że Virtus Pro nam w tym pomoże. Kwestia czasu i myślę, że będzie na co czekać. No i do końca naszej rozmowy chcesz coś powiedzieć do swoich fanów? Myślę, że zawsze się znajdzie coś do powiedzenia. Przede wszystkim chciałbym podziękować za wsparcie, które od Was otrzymujemy. Nie zawsze nam idzie wygrywanie turniejów, ale jednak jak już się uda, to czujemy to, że nas spora część osób kocha i wspiera bardzo dobrze. Także jeszcze raz dziękuję bardzo
No i trzymajcie kciuki za następne turnieje. No i dziękujemy Tobie za rozmowę. To był Filip Kubski. Podpisujcie się na Row Hub i czekajcie nowych wideo.